Dzień dobry, szanowni państwo. Historia integracji europejskiej sięga znacznie dalej, znacznie wcześniej niż Polska weszła do Unii Europejskiej, ponieważ ten projekt zaczął się tak naprawdę od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ale o tym zaraz. No to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że był to projekt, który miał na celu nie dopuścić do kolejnej wojny światowej w Europie. Tutaj jest bardzo ważne, po II wojnie światowej w 1945 roku wielu polityków europejskich zaczęło zastanawiać się, co zrobić, jak rozpocząć te procesy integracyjne, jak powiązać ze sobą państwa europejskie, żeby żadnemu państwu kolejna wojna się już tak naprawdę nie opłacała. No i tutaj mamy pierwszy taki bardzo ważny dokument dla funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli mamy tą sławetną deklarację Schumana. Robert Schuman przedstawił ją, był to, może też powiem, że był to minister spraw zagranicznych Francji. No i ta jego propozycja z 9 maja 1950 roku dotyczyła wspólnej koordynacji produkcji właśnie węgla i stali, czyli takich surowców, którzy, jak Państwo wiecie, są wykorzystywane właśnie w przygotowaniu do wojny, tak? Węgiel, stal. Uznano, że należy zarządzać nią wspólnie, tak aby właśnie żadne państwo nie mogło w tajemnicy zbroić się przeciwko innemu państwu. No tutaj chodziło głównie o powiązanie gospodarki francuskiej z gospodarką RFN-u. No i on zaproponował właśnie Robert Schuman 9 maja, dzisiaj obchodzimy tę rocznicę deklaracji Schumana, aby właśnie ta produkcja węgla i stali była ze sobą powiązana. No więc tak naprawdę od tego się zaczęło. W 1951 roku z deklaracji doszło już do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Tutaj nie wszystkie państwa europejskie uczestniczyły w tym projekcie. Było to na początku 6 państw, czyli Belgia, Luksemburg i Holandia, które ze sobą współpracowały już wcześniej w ramach Beneluxu, ale także Francja, Niemcy Zachodnie oraz Włochy. I to właśnie te państwa, tych 6 państw zgodziło się na to, żeby połączyć swoje sektory węgla i stali. Kolejna bardzo ważna data to jest 1957 rok, czyli traktaty rzymskie i właśnie od tych traktatów rzymskich rozpoczęła się ściślejsza integracja europejska, bo już tylko nie na podstawie węgla i stali, ale także tych 6 państw założycielskich postanowiło rozszerzyć współpracę na inne sektory gospodarki, no i stworzyć Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwanej Euroatomem. Czyli tak jak wspominałam na samym początku, od 1957 roku tak naprawdę możemy mówić o początkach, podwalinach tej integracji, którą teraz, tego projektu, no nie można mówić, że to jest organizacja międzynarodowa, ponieważ jej kompetencje wykraczają znacznie dalej, więc pewnego rodzaju procesu właśnie integracyjnego w ramach Unii Europejskiej. Kolejna taka istotna data z punktu widzenia właśnie kolejnych procesów, które zachodziły w Unii Europejskiej, no to są oczywiście po drodze od traktatów rzymskich mieliśmy jednolity akt europejski. Później w 1992 roku traktat z Maastricht, to właśnie w traktacie z Maastricht zdecydowano się, żeby ta Europejska Wspólnota Gospodarcza i Europejska Wspólnota Energii Atomowej została przekształcona w Unię Europejską. Traktat z Maastricht też jakby zacieśnił i pokazał, że ta początkowa współpraca, czyli od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, poprzez właśnie późniejsze zacieśnianie współpracy gospodarczej, czyli ustalanie wspólnych stawek celnych na handel z innymi państwami, ale także
swoboda przepływu osób, usług i kapitału. Także pojawiły się plany właśnie na powiązanie ze sobą nie tylko gospodarek, ale także wspólnej waluty, więc to wszystko traktat z Maastricht miał dać takie właśnie podwaliny instytucjonalno-prawne do tego, aby można było stworzyć projekt zwany Unią Europejską. Więc tutaj też bardzo ważną kolejną datą jest między innymi układ z Schengen, tak, czyli wprowadzenie w 1995 roku projektu podróżowania po Unii Europejskiej bez konieczności pokazywania dowodów tożsamości, czy też właśnie z możliwością po prostu braku tej kontroli granicznej, podczas kiedy tą granicę przekraczamy. No i także właśnie kwestia wspólnej, tutaj bardzo ważnej wspólnej waluty. Ten projekt już pojawiał się w latach 90., ale ostatecznie wspólna waluta została przyjęta w 2002 roku. Bardzo ważną datą był też 1993 rok, czyli powstanie tak naprawdę jednolitego rynku, który właśnie zapewniał tą swobodę przepływu towarów, usług, kapitału i osób, usuwając między innymi te bariery techniczne, prawne i biurokratyczne, no ale także właśnie prowadzenie swobodnej przedsiębiorczości w ramach Unii Europejskiej. W 2002 roku właśnie część państw należących do Unii Europejskiej zdecydowało się na przyjęcie wspólnej waluty, ale o tym też za chwilkę jeszcze Państwu opowiem. Dla Polski i bardzo ważne, ale także dla całej Unii Europejskiej był 2004 rok. Było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej właśnie pod względem terytorium, pod względem liczby ludności, ponieważ wtedy parę dni temu świętowaliśmy właśnie rocznicę, kiedy to 1 maja Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami dołączyła do Unii Europejskiej, więc tak, jesteśmy w Unii już 20 lat, więc już można powiedzieć, że jesteśmy takim bardzo pełnoletnim członkiem tej Unii Europejskiej. Kolejna bardzo ważna w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej data, no to jest traktat lizboński, który wprowadził nową strukturę oraz wzmocnił Unię Europejską, też dostosował system instytucjonalno-prawny Unii do rozszerzenia z 2004 roku. Także w tym traktacie lizbońskim zostały wpisane hymn oraz hasło Unii Europejskiej i flaga jako jedne z symboli Unii Europejskiej. Tak tylko wspomnę, że zanim ten traktat z Lizbony został przyjęty, pracowano nad traktatem konstytucyjnym, ale nazwa, jak sama nazwa wskazuje, konstytucyjny, no, jest zarezerwowany według zwolenników mniej federacyjnej Unii Europejskiej, jednak konstytucja jest związana z państwowością, wobec czego ten traktat konstytucyjny, który został odrzucony, przyjął później formę właśnie traktatu z Lizbony. No i 2020 rok to też bardzo ważna data w historii Unii Europejskiej. Już pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen Komisja Europejska przedstawiła plan Next Generation EU, czyli taki program naprawy gospodarczej, który ma na celu poprawić sytuację gospodarczą państw, które zostały dotknięte COVID-em. Więc to tak w skrócie, jeśli chodzi o historię Unii Europejską i takie najważniejsze daty. Tak jak wspominałam, te państwa, które wchodziły w skład Unii Europejskiej, czy stworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, to były Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg i Holandia. No a tutaj mamy sylwetki założycieli Unii Europejskiej, między innymi mamy tutaj Winstona Churchilla, przedstawiciela Wielkiej Brytanii Konrada Adenauera, Alisa de Gasperi, Roberta Schumana, Altiero Spinelli. Byli to na tyle ważni politycy, myśliciele, którzy właśnie dali podwaliny pod to, aby tą wspólną Unię Europejską założyć. Dlatego jak Państwo będziecie kiedyś w instytucjach unijnych, to warto wiedzieć, że bardzo dużo właśnie sale, korytarze są nazwane właśnie imionami założycieli
Unii Europejskiej. Ja nie będę przedstawiała sylwetki może wszystkich twórców tego projektu, który obecnie jest nazywany Unią Europejską, ponieważ nie mamy na to aż tyle czasu. Natomiast warto wspomnieć, że są to osoby, które piastowały bardzo ważne funkcje właśnie w państwach we Francji, w Niemczech, we Włoszech czy w Holandii. I to one między innymi przyczyniły się do tego, że te podstawy funkcjonowania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wyglądały tak, a nie inaczej. Bardzo ważne z Unią Europejską są związane symbole Unii Europejskiej. Myślę, że każdy z Państwa kojarzy między innymi flagę. Flaga, która została przyjęta w 1985 roku jako właśnie taki symbol Unii Europejskiej. Niebieski, taki mocno niebieski granatowy kolor, 12 gwiazdek na niebieskim firmamencie. Te gwiazdy mają oznaczać harmonię, zjednoczenie właśnie państw, które tworzyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Bardzo często uważa się mylnie, że te gwiazdy symbolizują liczbę państw, które w danym momencie tworzyły Unię Europejską. Jest to błędne postrzeganie, ponieważ wtedy w 1985 roku mieliśmy już 14 państw w Unii Europejskiej, natomiast na tym firmamencie mamy 12 gwiazd i jest to flaga, symbol, który jest jakby wywieszany razem między innymi z flagą Polski podczas różnego rodzaju uroczystości, ale też dumnie powiewa na masztach instytucji europejskich, więc jest dostrzegalna w wielu miejscach, między innymi w Brukseli czy w Strasburgu. Kolejnym elementem takim tożsamościowym Unii Europejskiej jest hymn. Hymn Unii Europejskiej to fragment dziewiątej symfonii skomponowanej przez Ludwika van Beethovena do poematu Fryderyka Schillera „Oda do radości” z 1785 roku. Ten hymn również jest uważany właśnie za symbol i w czasie ważnych unijnych świętowań, między innymi 9 maja, jest również puszczany. I bardzo często też myślę, że Państwo, którzy mieli zajęcia z WOS-u, też te słowa tego hymnu na pewno byliście ich uczeni. Kolejnym takim namacalnym elementem wizerunkowym, symbolem Unii Europejskiej jest wspólna waluta. Waluta euro, tutaj mamy wskazany rewers tej waluty z mapą kontynentu europejskiego. W zależności od państwa członkowskiego każde państwo ma nieco inaczej wygląda ta wspólna waluta. Mamy symbole, mamy również tutaj ważne osoby na walutach. Ona została wprowadzona w 2002 roku. Nie wszystkie państwa jeszcze przyjęły wspólną walutę, chociaż są do tego zobligowane przystępując do Unii Europejskiej. Też nie każde państwo spełnia tak zwane kryteria konwergencji, żeby do tej wspólnej waluty przystąpić. Więc myślę, że w Polsce cały czas toczą się na ten temat dyskusje, ale myślę, że przed nami jeszcze trochę czasu, zanim faktycznie Polska będzie używała euro. Natomiast jak Państwo wyjeżdżacie za granicę, wyjeżdżacie do Niemiec, do Francji, do Belgii, to bez problemu można tą wspólną walutą się posługiwać. No i motto Unii Europejskiej United in Diversity, czyli zjednoczeni w różnorodności. Bardzo ważne motto, które pokazuje, że pomimo tego, że wszystkie państwa członkowskie różnią się od siebie, mamy różne języki, różną historię, różne doświadczenia, no to jednak pomimo tych różnic jesteśmy cały czas zjednoczeni i współpracujemy w wielu obszarach, nie tylko gospodarczych, ale także chociażby związanych z edukacją, związanych też ze zdrowiem, związanych ze wspólną polityką rolną, związanych chociażby też z planami na budowanie wspólnoty obronnej w ramach Unii Europejskiej.
Unia Europejska opiera się także na pewnego rodzaju wartościach, które są bliskie wszystkim państwom członkowskim, a przynajmniej powinny być z założenia, bo na to godzimy się przystępując do Unii Europejskiej. Jest to godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka. Bardzo ważne wartości, biorąc pod uwagę, że właśnie demokracja, czyli trójpodział władzy, demokracja o charakterze liberalnym, czyli dostrzeganie czy zapewnienie praw mniejszości przez rządzącą większość, równość w dostępie do różnego rodzaju dóbr, ale także równość w znaczeniu podmiotowości prawnej, kwestia związanymi z przestrzeganiem praw człowieka, z praworządnością. Praworządność przez ostatnie lata dosyć często jest odmieniana na forum Unii Europejskiej, czy to w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej, ze względu na to, że pojawiły się wątpliwości, czy faktycznie wszystkie państwa, czy wszystkie rządy praworządności w państwach przestrzegają. Bardzo wolność słowa, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, czyli podstawowe elementy funkcjonowania, można powiedzieć, państw o charakterze demokratycznym. Tutaj, jeżeli spojrzymy też na kwestie związane właśnie ze zjednoczeniem Unii Europejskiej i państwami, które przynależą do Unii Europejskiej, no to mówi się też o tym, że łączy nas kultura grecka i prawo rzymskie. Jeżeli chodzi o rozszerzanie Unii Europejskiej, to tak jak na początku wspomniałam, to nie było tak, że od początku 27 państw należało do Unii. Każdy tak naprawdę ten projekt rozrastał się na przestrzeni tych ostatnich 60 lat. Pierwsze rozszerzenie miało miejsce w 1973 roku, no i wtedy do struktury unijnej wstąpiła Dania, Irlandia i Wielka Brytania. W 1981 roku dołączyła też ciepła Grecja. Parę lat później kolejne państwa południowe, czyli Hiszpania i Portugalia. No i kolejno od 1995 roku mieliśmy rozszerzenia o Austrię, Finlandię i Szwecję. W 2004 roku było największe rozszerzenie, między innymi wtedy państwa z byłego bloku wschodniego, w tym Polska, mogły dołączyć swobodnie do struktur Unii Europejskiej, czyli Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja. W 2007 roku była to Bułgaria i Rumunia, no i w 2013 roku Chorwacja. Obecnie wiecie Państwo, że Wielka Brytania już nie należy do Unii Europejskiej, ponieważ na skutek referendum obywatele zdecydowali się na opuszczenie Unii Europejskiej i faktycznie Wielka Brytania rozpoczęła proces negocjacji wyjścia z Unii w 2000, z tego co pamiętam, w 2015 roku, 2016 roku, natomiast ostatecznie wystąpiła z tej Unii Europejskiej w 2020 roku. Więc troszeczkę to trwało ze względu na to, że właśnie Wielka Brytania była mocno powiązana pod względem może nie walutowym, ale na pewno gospodarczym, czy kwestia rolnictwa była bardzo istotna właśnie z punktu widzenia Wielkiej Brytanii. Też rzesza osób studiowała właśnie w Wielkiej Brytanii. Też my jako Polacy decydowaliśmy się na studia tam, więc też to był taki element dosyć trudny dla osób, które zdecydowały się też na wyjazd na imigrację. Kolejne państwa czekają, chciałyby dołączyć. Gruzja między innymi prowadzi tutaj rozmowy na ten temat, ale także Ukraina jest w trakcie procesów stowarzyszeniowych, więc tak naprawdę wiele państw, chociaż Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, to wiele państw chciałoby jeszcze do tej Unii Europejskiej dołączyć.
Kolejny ważny element Unii Europejskiej są to języki. Obecnie mamy 24 języki urzędowe w Unii Europejskiej. Co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę państwo jako obywatele Unii Europejskiej macie możliwość zwrócenia się do instytucji europejskich, wysyłając na przykład zapytanie czy jakąś petycję na przykład do Parlamentu Europejskiego, czy zgłaszając jakąś petycję w języku polskim i też instytucje unijne są zobowiązane do odpowiedzenia państwu w tym języku również polskim. Mamy sztab tłumaczy w Unii Europejskiej, które odpowiadają za to, żeby wszystkie dokumenty były dostępne, między innymi wszystkie akty legislacyjne, czyli rozporządzenia, dyrektywy były dostępne w językach narodowych, więc jak Państwo chcieliby się zapoznać z jakimiś aktami Unii Europejskiej albo odwiedzacie strony Unii Europejskiej, czy chcielibyście się starać o staż czy pracę w Unii Europejskiej, to jednym z języków urzędowych, które możecie zawsze wpisać, jest język polski, który także właśnie w ramach Unii obowiązuje. Jeśli chodzi o strefę euro, no to obecnie euro jest walutą urzędową w 20 krajach Unii Europejskiej, więc dosyć spora liczba państw. Między innymi jest tutaj Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta czy Holandia, ale także Portugalia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania. No, Polska jeszcze nie jest w strefie euro, nasz sąsiad najbliższy Czesi także nie są w tej strefie euro. Cały czas trwają rozmowy na ten temat, więc zobaczymy, czy kiedyś Polska do tej strefy euro przystąpi. Strefa Schengen, jak Państwo wiecie, jest to jeden z najbardziej dostrzegalnych elementów i najczęściej wymienianych plusów, takich dostrzegalnych, jeśli chodzi o bycie czy przynależność do Unii Europejskiej. To jest właśnie możliwość podróżowania bez paszportu, swoboda przekraczania granic pomiędzy państwami, które należą do strefy Schengen. Jest to też bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia nas jako turystów, ale także jako osób, które potencjalnie chciałyby założyć działalność w innym państwie członkowskim, czy też bardzo ważne w obszarach przygranicznych. Jeżeli wiecie Państwo, też w Polsce mamy takie miasta, które sąsiadują na przykład z Niemcami bezpośrednio, więc część osób mieszka w Polsce, ale codziennie jeździ do pracy do Niemiec, więc już nie ma konieczności właśnie przekraczania tej granicy czy stania w kolejkach na granicach. Jeżeli Państwo wjeżdżacie poza Unię Europejską, to czasami widzicie, jak wracacie, że nie jest to takie łatwe, jest to czasochłonne, więc zdecydowanie bycie w strefie Schengen na pewno ułatwia funkcjonowanie obywatelom Unii Europejskiej. W czasie pandemii mogliśmy dostrzec, jak jest to ważne i jak bardzo nas ogranicza przywrócenie kontroli na granicach ze względu właśnie na pandemię, więc wszyscy odetchnęli z ulgą, kiedy już nie musieliśmy przedstawiać paszportów covidowych i swobodnie można było ponownie wrócić do przemieszczania się po granicach Unii Europejskiej. Kolejną taką bardzo ważną kwestią, o którą przez lata walczyła Komisja Europejska, jest bezpośrednio związana właśnie też ze strefą Schengen, to jest roaming w Unii Europejskiej, czyli możliwość wykonywania połączeń czy wysyłania SMS-ów, będąc poza granicami czy w obrębie Unii Europejskiej na warunkach takich samych, jak mamy podpisane z rodzimą tak naprawdę organizacją telekomunikacyjną, więc to zdecydowanie także ułatwia taki element ułatwiający podróżowanie po Unii Europejskiej, możliwość właśnie swobodnego komunikowania się bez konieczności strachu, jak ten rachunek do nas by przyszedł. Ja pamiętam te rachunki grozy jeszcze przed wprowadzeniem właśnie wspólnej taryfy roamingowej w ramach Unii Europejskiej. Nie było to przyjemne doświadczenie dostać taki rachunek. Więc to są takie bardzo dostrzegalne elementy, które faktycznie my jako obywatele widzimy i mamy możliwość korzystania ich, czyli właśnie płatność w strefie euro wspólną walutą, przemieszczanie się w obrębie strefy Schengen
bez konieczności posiadania paszportów, czy też roaming w Unii Europejskiej. Państwo też pewnie takim namacalnym, jednym z namacalnych elementów naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej dla młodych osób, ale też różnego rodzaju organizacji jest możliwość podjęcia studiów czy wymian zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Jest to także bardzo ważny element właśnie funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej, ze względu na to, że właśnie no to daje nam możliwość rozszerzania naszych horyzontów, poznawania osób z innych krajów, czy też właśnie podejmowania nauki w innych językach, więc zdecydowanie tutaj ten element Erasmusa jest także dostrzegalny. Myślę, że projekt integracji europejskiej, który tak naprawdę cały czas ewoluuje i rozwija się, jeszcze nie raz nas zaskoczy, i myślę, że od 1951 roku nikt nie spodziewał się, że w tak dalekim i szerokim zakresie będziemy zjednoczeni w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że Państwo też będziecie mogli jak najdłużej korzystać z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.